Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam koreański ciągnik LS Tractor MT7-101. Jest to wersja wyposażona w układ Power Shuttle oraz system elektrohydraulicznego sterowania tylnym tuzem wraz z opcją jego automatycznego poziomowania. Jest to zatem najwyższa dostępna obecnie wersja wyposażenia tego modelu. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl odnośnie tego ciągnika, to z pewnością jego nieszablonowy wygląd. Jak widać, projektanci zdali egzamin na 5 z plusem. Traktor prezentuje się naprawdę rewelacyjnie, posiada nowoczesny, można powiedzieć taki drapieżny wygląd. Zadbano tutaj o każdy detal, dzięki czemu całość wygląda, jak widać, naprawdę imponująco. Pod maską tej maszyny znajduje się 4-cylindrowy silnik diesel o pojemności 3,6 litra oraz mocy 101 koni mechanicznych z turbiną oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jest to solidny silnik Fiat, tej marki nie muszę chyba nikomu przedstawiać, oczywiście objęty normą emisji spalin Stage 5. Traktor posiada wspomaganie kierownicy oraz napęd na 4 koła. Osiąga prędkość maksymalną 36, a minimalną 0,19 km na godzinę. Został wyposażony w 115-litrowy zbiornik paliwa, obok którego znajduje się również zbiornik na AdBlue. Ciągnik waży 3,5 tony. Jego wymiary to wysokość 2,68 metra, długość 4,35 metra, rozstaw osi 2,29, szerokość 1,97 m, prześwit 46 cm. W przedniej części mamy zamontowane 40-kilogramowe obciążniki, łącznie jest ich 8, co daje nam w sumie 320 kg. Ciągnik możemy wyposażyć również w przedni tuz, przedni wałek WOM, ładowacz czołowy oraz zamontować przednią hydraulikę. Z tyłu znajduje się 6 wyjść hydraulicznych w 3 sekcjach, wałek WOM obracający się w 3 prędkościach, może on działać w 2 trybach jako zależny i niezależny, a także posiada opcję automatycznego wyłączania. Mamy tutaj również 3-punktowy elektrohydrauliczny tuz, którego udźwig to 3800 kg. Posiada on możliwość standardowego sterowania za pomocą dźwigni oraz rozbudowane opcje automatyczne. Więcej na jego temat opowiem w dalszej części filmu. W standardzie mamy również zaczep do przyczepy, który montujemy tutaj. Możemy również doposażyć ciągnik w zaczep wysoki oraz pneumatykę. Gniazdo elektryczne znajduje się tutaj, a w tym miejscu montujemy tablicę rejestracyjną. Ciągnik został wyposażony w oświetlenie robocze zarówno z tyłu, jak i z przodu. Mamy tutaj również bardzo duże lusterka boczne, a także przednie i tylne błotniki. Tylna szyba jest otwierana na oścież, a w bocznych możemy zrobić sobie takie oto uchyłki. Przejdźmy zatem do kabiny. Jak widać, producent zadbał nie tylko o wygląd zewnętrzny, ale również wnętrze tego modelu. Jest tutaj naprawdę nowocześnie i komfortowo. Kabina jest przestronna, posiada klimatyzację, ogrzewanie i jest naprawdę bardzo dobrze wygłuszona. Uwagę zwraca wysokiej jakości fotel z pneumatycznym zawieszeniem. Stopień jego amortyzacji możemy dostosować do wagi naszego ciała. Posiada on, jak widać, spory zakres regulacji, możliwość odchylenia oparcia, a także możliwość obrócenia o 20 stopni, dzięki czemu łatwiej nam patrzeć do tyłu. Mamy tutaj również wysokie oparcie z dodatkową możliwością podwyższenia, składane podłokietniki z możliwością regulacji wysokości, a także pasy bezpieczeństwa. Ciągnik posiada również składany fotel pasażera. Przed nami znajduje się naprawdę fajnie zaprojektowana, dobrze leżąca w dłoni kierownica. Jest ona regulowana za pomocą dźwigni znajdującej się poniżej. Na jej środku znajduje się klakson. Za kierownicą widzimy nowoczesną tablicę rozdzielczą, która po przekręceniu kluczyka wita nas taką oto grafiką. Znajdziemy tutaj ogrom informacji, zaczynając od tych najbardziej podstawowych, takich jak obroty silnika, poziom paliwa czy prędkość jazdy, poprzez spalanie, napięcie akumulatora, czy nawet procentowy poziom sadzy w filtrze DPF oraz wysokość ułożenia ramion tuza. Ciągnik posiada zsynchronizowaną mechaniczną skrzynię biegów.
i w zależności od wersji może być wyposażony w mechaniczną lub hydrauliczną dźwignię rewersu. W tym przypadku mamy do czynienia z dźwignią hydrauliczną, dlatego aby zmienić kierunek jazdy, wystarczy, że przesuniemy ją w odpowiednim kierunku bez konieczności wciskania pedału sprzęgła. W przypadku rewersu mechanicznego proces ten odbywa się niemal identycznie, tylko z użyciem pedału sprzęgła. Biegi zmieniamy za pomocą 4-stopniowej dźwigni umieszczonej po prawej stronie operatora. Mamy również 3 zakresy reduktora, co daje nam 12 biegów do przodu i 12 do tyłu. Ustawiając reduktor w pozycji L oraz M, możemy również uruchomić biegi pełzające, co daje nam już 20 biegów do przodu i 20 do tyłu. Mało tego, na dźwigni zmiany biegów mamy jeszcze 2 przyciski, którymi włączamy półbiegi, co daje nam w sumie 40 biegów do przodu i 40 do tyłu. Na dźwigni znajdziemy również taki oto przycisk, dzięki któremu podczas zmiany biegów nie musimy wciskać pedału sprzęgła. Układ dźwigni oraz przycisku w tym ciągniku wygląda następująco. Po naszej prawej stronie znajduje się kolejno dźwignia zmiany biegów, joystick do sterowania przednią hydrauliką, dźwignia przepustnicy, 3 dźwignie do sterowania tylną hydrauliką, włącznik wałka WOM, przełącznik trybu wałka WOM, przełącznik Eco-PTO, pokrętło regulacji trybu zmiany biegów. Powyżej mamy gniazda zasilania, 3-pinowe oraz tzw. gniazdo zapalniczki. Poniżej znajduje się panel sterowania podnośnikiem elektrohydraulicznym, czyli tylnym tuzem. W tym miejscu zmieniamy tryb pracy. Pierwsza dioda oznacza, że sterujemy nim manualnie. W tym przypadku tuz podnosimy i opuszczamy tą oto dźwignią. Mamy również możliwość ustalenia minimalnej wysokości za pomocą tego oto pokrętła. Wysokość maksymalną z kolei ustalamy tutaj. Tuzem możemy również sterować za pomocą przełącznika góra-dół. Kolejne 2 tryby to automatyczna kontrola ciągu oraz automatyczna kontrola głębokości, przydatne w szczególności w rolnictwie. Następnie mamy automatyczne podnoszenie w przypadku skrętu i cofania. Możemy tutaj wybrać jedną z opcji, obydwie naraz lub żadną. Możemy również ustalić górny limit za pomocą pokrętła powyżej. System działa w ten sposób, że jeśli zaczniemy cofać lub skręcimy kierownicę o więcej niż połowę maksymalnego kąta, tuz podniesie się automatycznie do ustalonej pozycji. Jeśli następnie wyprostujemy kierownicę lub zaczniemy jechać do przodu, wystarczy, że wciśniemy jednokrotnie przycisk opuszczania i tuz obniży się do minimalnej ustalonej pozycji. Możemy również ustalić pozycję automatycznego wyłączania wałka WOM. Robimy to przytrzymując przycisk trybu przez 5 sekund, następnie ustawiamy tuz na odpowiednią wysokość i zatwierdzamy, wciskając przycisk trybu. W tym miejscu mamy pokrętło szybkości opuszczania tuza, a poniżej 3 tryby jego poziomowania: ręczny, automatyczny oraz pochylenie. Stopień pochylenia ustalamy tym pokrętłem. Jeśli jest ono ustawione w pozycji 0, to znaczy, że tuz jest ustawiony dokładnie w pozycji poziomej, a przekręcając pokrętłem w lewo lub prawo, pochylamy zaczep. Poniżej mamy 3-stopniowy przełącznik czułości oraz przełącznik służący do ręcznego ustawiania pochylenia. Sterować tuzem możemy również przyciskami umieszczonymi na tylnych błotnikach, co jest niezwykle przydatne podczas samodzielnego montażu maszyn. Na lewym błotniku znajduje się możliwość regulacji wysokości, a na prawym wysokości i pochylenia. Funkcja pochylenia doskonale sprawdza się podczas podpinania maszyny na nierównym podłożu. Wróćmy zatem do omawiania wnętrza naszej kabiny. Na prawym słupku u góry mamy światło wewnętrzne oraz kolejno światła przednie oraz tylne, wycieraczka i spryskiwacz przedni oraz tylny, 3 przyciski do sterowania tempomatem, blokada dyferencjału, przełącznik reflektorów pomocniczych. Pod kierownicą znajduje się włącznik świateł awaryjnych, włącznik świateł roboczych, przełącznik DPF, napęd 4x4 oraz manetka, którą włączamy kierunkowskazy, światła oraz klakson. Poniżej mamy automatyczną blokadę wałka WOM, dźwignię regulacji kierownicy oraz włącznik koguta. Na suficie po naszej prawej stronie znajduje się sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem. Możemy tutaj ustawić moc nadmuchu, jego kierunek, a także temperaturę. Wentylatory zostały umieszczone po wszystkich stronach kabiny, dzięki czemu nadmuch jest rozprowadzany równomiernie. Warto również zaznaczyć,
że mamy możliwość blokady obiegu powietrza wewnątrz kabiny, co jest szczególnie istotne podczas oprysków. Po lewej stronie sufitu znajduje się radio z wejściem USB oraz microSD. Głośniki umieszczone są po obydwu stronach sufitu, na jego środku zostało zamontowane oświetlenie, a w przedniej części wysuwana roleta przeciwsłoneczna i lusterko wewnętrzne. Na lewym słupku znajduje się wieszak ubraniowy oraz zostały tu schowane bezpieczniki, a także przycisk resetowania wskaźnika wymiany oleju silnikowego. Na dole po lewej stronie fotela została umieszczona dźwignia prędkości wałka WOM. Mamy tutaj standardowe 540 obrotów na minutę, 540 w trybie Eco oraz 1000. Zaraz obok znajduje się dźwignia reduktora skrzyni biegów, a poniżej dźwignia, którą przełączamy tryb WOM z zależnego na niezależny. Z kolei dźwignia hamulca ręcznego znajduje się po prawej stronie fotela. Na podłodze po lewej stronie mamy pedał sprzęgła, a po prawej dzielony hamulec z możliwością blokady oraz pedał gazu. Na podłodze znajduje się również dźwignia biegów pełzających. W ciągniku zostały zamontowane również schowki. Jeden otwierany po lewej stronie operatora, tutaj został również wyprowadzony kabel 12V, drugi w tylnej części oparcia, a dwa kolejne w prawym tylnym rogu kabiny. Tutaj znajduje się również uchwyt na napój. Sporo miejsca do wykorzystania mamy także za fotelem. To miejsce jest również przeszklone, co znacznie poprawia widoczność za ciągnikiem. Warte uwagi są również klamki drzwi, zostały one zamontowane w tym miejscu, dzięki czemu nie musimy się do nich schylać. LS Traktor MT7 możecie nabyć w traktor.pl oraz innych punktach dealerskich LS Traktor. Jego cenę poznacie klikając w link w opisie filmu. Ciągniki LS objęte są 5-letnią gwarancją. W Polsce dostępny jest serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Nie ma również problemu z nabyciem części, ponieważ LS Traktor posiada w Polsce własny magazyn części zamiennych. Po więcej informacji zapraszam na nasz plac, który znajduje się w Tajęcinie obok Rzeszowa oraz do naszego sklepu internetowego traktor.pl.